Cześć wszystkim! Często pytacie mnie w komentarzach, skąd czerpać inspirację, co narysować, co zrobić, żeby się nie zniechęcać. Dzisiaj wreszcie zdradzę wam ten sekret. Od jakiegoś czasu w ogóle nie cierpię na brak inspiracji i myślę, że to dlatego, że nie wypadam z rytmu. Co chwilę pojawiają się nowe projekty i tworzę rysunek za rysunkiem, oczywiście zostawiając sobie jakiś tam czas na odpoczynek, prawda? Ale na pewno zawsze bardzo pomagają mi podróże, które dają mi taki solidny zastrzyk inspiracji. Byłam teraz w Nowym Jorku. Za tydzień w ogóle wracam tam znowu. I słuchajcie, podróże tak pobudzają moją wyobraźnię. Wiecie, zawsze znajdą się intrygujący ludzie, ciekawa architektura, zawsze trafię na coś pięknego, co nada się do narysowania, albo podsunie jakiś pomysł. Jadąc metrem zobaczyłam dziewczynę, która wydała mi się bardzo interesująca. Nie pokażę jej twarzy, ponieważ zdjęcie zrobiłam jej tak z ukrycia, nie pytając jej o zgodę. Dlatego tutaj zamarzę jej twarz i pozwolę jej zachować anonimowość, no bo nie wiadomo, czy sobie życzyła pokazania się na moim filmie. W każdym razie jej wygląd zainspirował mnie do stworzenia tego obrazka. Widzicie, kiedy siedzimy długo w jednym miejscu, to przestajemy zauważać otaczający nas świat, bo wszystko wydaje się wyglądać tak samo. Podróże otwierają nam oczy i sprawiają, że zaczynamy się przyglądać. A to właśnie przyglądanie się jest niezwykle ważne dla każdego rysownika, bo bez tego się niczego nie narysuje. Myślę, że podróży się nie da niczym zastąpić, bo nie wystarczy obejrzeć sobie parę zdjęć w internecie. Trzeba naprawdę się tam znaleźć, żeby poczuć klimat całego miejsca. Trzeba się tak naprawdę czuć. Podróże to nie tylko ładne widoki, ale też taki całokształt doświadczeń, bo rysownik bardzo często przekazuje na rysunku jakąś historię. Nie jest po prostu jakaś tam osoba, która sobie siedzi, nie. Ten rysunek powinien mieć głębię i tą głębię można właśnie uzyskać poprzez pozę, mimikę, kolorystykę, kompozycję. I teraz tak, jeśli nie możecie podróżować, to możecie zrobić taki pierwszy krok, czyli po prostu wyjść z domu, ale nie tak po prostu. Chodzi o to, żebyście zaczęli się przyglądać temu, co was otacza. Może się okazać, że zobaczycie coś, czego wcześniej nie dostrzegaliście, a okaże się być niezwykle inspirujące. Jeżeli już coś takiego znajdziecie, to nie zaszkodzi zrobić temu zdjęcie i potem to narysować. No bo nie każdy musi od razu perfekcyjnie rysować z wyobraźni. Dobrze jest na początku poćwiczyć ze zdjęcia, które się zrobiło samodzielnie. Naciskam tak bardzo na to, żeby to były wasze zdjęcia, bo korzystając ze zdjęcia kogoś innego, naruszamy jego prawa autorskie. To przestaje być wasza twórczość, a staje się kopią czyjejś twórczości, a często nawet kradzieżą, bo dużo osób nie przyznaje się do tego, że korzysta z pomysłu innej osoby, z wizji tej osoby. I potem kłamią, że nie, to ja wymyśliłam. Tak nie wolno. Nie. Twórczość innych osób też może być inspirująca. Ja spacerując sobie ulicami Nowego Jorku widziałam pracę bardzo wielu ulicznych artystów. Naprawdę mocno mi się spodobały obrazy, które przedstawiały Nowy Jork w takim abstrakcyjnym stylu. Było też dla mnie ogromnie ciekawe to, że można w sumie przecież tworzyć obrazy wąskie i wysokie, które przedstawiają kilka planów różnej wysokości. Chodziło o to, że obraz miał poziomy i każdy z tych poziomów przedstawiał wiele różnych obiektów. No, na dolnym poziomie byli ludzie, samochody, wyżej jakiś budynek, wyżej drzewo, i wyżej jeszcze jakiś budynek i tak coraz wyżej budynki. Pełno tam się działo wszystkiego. Ja dosłownie nigdy nie rysuję budynków, ale pod wpływem architektury tego miasta aż zapaliłam się do tego, żeby to narysować. No i to się właśnie nazywa inspiracja. Ale wracając do prac innych artystów, to widząc, jak można w abstrakcyjny sposób pokazać takie szare, nudne budynki, w mojej głowie otworzyła się jakaś taka klapeczka. Wow! I stwierdziłam, że narysuję most, któremu wcześniej zrobiłam zdjęcie, tylko nawrzucam tam dużo takich soczystych kolorów. Żółty, pomarańczowy, różowy, niebieski. Ogólnie inspiracja twórczością innych artystów polega na tym, że wybierasz jeden fragment albo motyw z twórczości kogoś innego i resztę jakby wymyślasz samodzielnie. Czyli tylko ten jeden mały element jest
wspólny. W moim przypadku to był motyw kolorowych budynków, a zdjęcie i cała reszta to już było moje. I wtedy to już jest tak dalekie pod wszystkimi innymi względami, że nie ma mowy o tym, że to miałby być kradziony pomysł. W takim razie do tej pory mamy dwa sposoby na inspirację. Pierwszy to podróże i wnikliwe przyglądanie się i dwa, inspirowanie się jednym fragmentem twórczości innego artysty. Ten rysunek też przedstawia osobę spotkaną w metrze, tylko nie zrobiłam jej zdjęcia, po prostu zapadła mi w pamięć. No właśnie, a co jeśli jest pomysł, jakaś wizja, może nawet gdzieś tam ta inspiracja jest, tylko nie ma takiej mobilizacji, żeby coś narysować. No, siadamy do tego rysunku, cały czas nam nie wychodzi. Albo nieważne jak bardzo się staramy, to nic nie może nas tak dostatecznie mocno zainspirować, żebyśmy chcieli usiąść do kartki. Wtedy, moi drodzy, nazywam to zastaniem się. O co chodzi? Zaczyna dominować w nas taka obawa, że nieważne jak wielkie wysiłki włożymy, żeby rysunek wyszedł super, to on wyjdzie po prostu źle. I to nas blokuje w ogóle przed tym, żeby zacząć, żeby się do tego zabrać. No i co? I wystarczy wtedy się rysowniczo rozruszać. Sposób na to jest wyzwanie rysowania 30. Wyzwanie, by rysować przez 30 dni. Wtedy nie ma zmiłuj. Czy jest pomysł, czy go nie ma, trzeba usiąść i coś narysować, cokolwiek. I to pomaga. Można też skorzystać z listy podpowiedzi. Często na mojej grupie na Facebooku Widzorożce Olsikowej są jakieś takie wyzwania albo listy pomysłów, co rysować każdego dnia. I można sobie skorzystać z takiej podpowiedzi, bo to jest po prostu taka sugestia tematu. Czasami właśnie wystarczy coś takiego, żeby nas to popchnęło do tworzenia. I systematyczność. O tak, systematyczność, bo wow, działa cuda. Nie zniechęcajcie się, jak Wam nie będzie wychodzić, bo tak jest w rysowaniu. Nie zawsze wszystko ładnie wychodzi, a często nawet trzeba narysować 10 złych rysunków, żeby potem narysować jeden dobry. Chodzi o to, żeby dużo ćwiczyć, próbować nowych rzeczy, no i nie poddawać. No i też jest bardzo ważne, żeby zbyt dużo od siebie nie wymagać, bo ludzie często nie zauważają tych błędów, które nam tak walą po oczach i nam tak strasznie przeszkadzają. Ich to nie obchodzi, bo uważają, że o, to jest ładne i na tych ładnych rzeczach się skupiają i Wy też się na nich skupiacie. I nie dajcie się zrazić temu, kiedy Wasza wizja okaże się, że się różni od tego, co Wam wyszło na rysunku. Ile razy mi się tak zdarzyło, że myślałam, o, narysuję coś w taki sposób, zaczęłam rysować i wyszło coś zupełnie innego. Ale to jest właśnie piękno w rysowaniu, że w trakcie, jak się przelewa tą wizję na papier, to ona się wtedy trochę zmienia. I ta nieprzewidywalność też jest niesamowicie ekscytująca. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, Was zainspiruje. Oto Wasze rysunki przedstawiające projekty okładek szkicowników. No bo wiecie, w zeszłym tygodniu lepiłam okładki z gliny, nie? Ale teraz, czy jest coś, co ostatnio Wam się spodobało i zapadło Wam w pamięć, wydało Wam się takie bardzo ciekawe pod względem artystycznym? Napiszcie, co to jest i narysujcie to. I te prace wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. To jest bardzo ważne. No, a my widzimy się za tydzień, w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa! Wiedziałam, że to zrobisz. Other people here too. You really are killing the mood. Dude, I'm looking at you.